Cześć, ja się nazywam Bartek Wilk, jestem jednym z aranżerów w Heroes Orkiestrze. Jeżeli nie wiecie, co to znaczy, to aranżer to jest ktoś taki, kto rozpisuje muzykę dla wykonawców na papier, tak? Żeby wiedzieli, co mają zagrać. Więc tak tylko tytułem wstępu. Dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć o utworze Floating Across Water, czyli motyw z C z Heroesa 4. I może zacznę od tego, bo to jest dość istotne mimo wszystko w tej historii. Skąd w ogóle wziąłem się w Heroes Orkiestrze? To naprawdę będzie istotne. Pamiętam, że po skończeniu szkoły muzycznej w zasadzie trochę obraziłem się na muzykę całkowicie i przez wiele lat w ogóle przestałem się tym zajmować. Natomiast po jakimś czasie, po prostu po kilku latach bardzo zaczęło mi tego brakować, więc bardzo chciałem znaleźć w Warszawie, gdzie mieszkam, jakiś chór, w którym po prostu mogę pośpiewać. I tak oto przez facebookowe grupy znalazłem się na przypadkowej próbie przypadkowego składu, który miał upiększać jakiś event związany z jakąś konkretną datą. Nie pamiętam dokładnie, co to było, ale co jest ważniejsze w tej historii, pamiętam, kogo tam poznałem. Poznałem tam pewnego kudłatego jegomościa, który wydawał mi się trochę dziwny. Ale nie wiem, jak to się stało, ale ktoś chyba zaczął nucić muzykę z Necropolis i zapytałem go: stary, czy ty nucisz muzykę z Heroes 3? Widać było, że jest bardzo pozytywnie nakręcony na ten temat i zaczął mówić, że właśnie składam orkiestrę, stary, będziemy właśnie nagrywać Necropolis teraz, przychodź na próbę, będzie fantastycznie. Nie ma problemu. I w ten oto sposób zacząłem często się pojawiać na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie i w zasadzie bywałem tam na tyle często, że postanowiłem powrócić na zawodową ścieżkę muzyczną. Było to już 4 lata temu, więc cały projekt Heroes Orkiestra był w zasadzie bardzo przełomowym momentem, kiedy dołączyłem do składu. I jeśli chodzi o moją przygodę z Heroesami, to muszę powiedzieć bardzo wstydliwą rzecz. Nigdy nie grałem w Heroes 3. Kiedy byłem mały, mój kolega, który mnie zaraził Heroesami, przyniósł mi najnowszą, świeżutką wersję Heroesów i to były Heroesy 4. I od dziecka zawsze grałem w Heroes 4 i dopiero na studiach się dowiedziałem, że wszyscy chcieli w trójkę, tylko ja grałem w czwórkę jak debil. Także jakby pozamiatane. W obronie bardzo się dobrze bawiłem przy tej czwórce i ja rozumiem, że ludzie jej nie lubią, dlatego że całkowicie mechanika poprzednich części została wyrzucona do kosza, napisana od zera i rozumiem, że ludziom mogło się nie podobać. W każdym razie w czwartej części Heroesków urzeka mnie i Was pewnie też, na pewno Was też, urzeka muzyka. Muzyka jest świetna. I jednym z moich ulubionych numerów z czwórki jest właśnie Floating Across Water. Zabrałem się za aranżowanie w składzie dopiero po jakimś czasie i początkowo nie chciałem się porywać na duży skład orkiestrowy, więc zaaranżowałem ten utwór na mały skład kameralny tak zwany, czyli na 5 instrumentów albo 6, nie pamiętam dokładnie, jaki był to skład. I wersja orkiestrowa pojawiła się dopiero po jakimś czasie, kiedy w zasadzie uznałem, że I can do it, mogę to zrobić, nie? Więc zabrałem się za ten numer. Więc może przejdźmy do samego utworu. Musicie wiedzieć, że główna melodia z tego utworu to jest muzyka ludowa. Nie wiem nawet do końca z jakiego rejonu świata. Nie jest to kompozycja Paula Romero, jest to jego, on po prostu ten motyw wykorzystał. Ale nie dziwię się, że wybrał akurat ten, bo mimo tego, że tak naprawdę harmonicznie utwór jest bardzo prosty, to dzieje się tutaj kilka bardzo ciekawych rzeczy, które są bezpośrednio konsekwencją z budowy harmonicznej tego utworu. Zacznijmy od tego, że utwór jest oparty na cała harmonia tego utworu jest oparta na bardzo prostej progresji. 1, 7, 6, 7. Nie ma żadnej konkretnej nazwy, ale ta progresja jest wszędzie, możecie usłyszeć wszędzie w muzyce popularnej, w radiu, jak włączycie, masa piosenek jest oparta właśnie na tych akordach. Bardzo ciekawą cechą takiej progresji jest to, że przez cały czas używamy jednej skali. Dokładnie tych samych dźwięków przez cały czas. I w
w każdym z tych akordów te dźwięki pasują. Mają troszkę inną barwę, są troszkę inaczej zabarwione i jakby oddają trochę inne emocje. I tak, mamy tutaj, jeżeli nie wiecie w ogóle, co to są skale w muzyce, to bardzo krótko chciałbym to Wam wyjaśnić. Dwie podstawowe skale, takie, które pewnie o nich słyszeliście, to jest skala molowa i skala durowa, tak? I skala molowa brzmi smutno, tak? A skala durowa brzmi wesoło. Bardzo prosto jest to rozpoznać jedną od drugiej. Ale oprócz tych dwóch podstawowych jest też wiele innych skal, które można używać. Więc tutaj w zasadzie przy każdej zmianie akordu mamy troszkę inne zabarwienie kolorystyczne, bo tutaj mamy skalę molową. Mimo tego, że to są dokładnie te same dźwięki, to w tym konkretnym akordzie jest to inna skala. Jest to skala miksolidyjska, a tutaj jest to skala lidyjska. I one wszystkie mają troszkę inny kolor, troszkę inaczej są zabarwione. Tutaj w e-moll mamy, ona brzmi bardzo tak oficjalnie, stanowczo, może smutny to jest złe słowo akurat w tym konkretnym przypadku, ale brzmi bardzo tak stanowczo. W momencie, kiedy mamy akord D-dur, to dokładnie te same dźwięki brzmią bardzo tak dynamicznie, bardzo intensywnie, tak? Natomiast przy ostatnim akordzie, tutaj, dlatego że mamy to współbrzmienie, które się nazywa tryton, jest to to współbrzmienie jest uważane za jeden z największych dysonansów w muzyce, tak? Czyli dźwięki, które w zasadzie ze sobą nie współgrają zbyt dobrze. Natomiast w tym konkretnym kontekście uzyskujemy bardzo ciekawy kolor. Trudno mi znaleźć na to słowo, ale może taka trochę zuchwałość. Po angielsku adventures. Mamy taki właśnie klimat. Dzięki temu, że ten utwór ma właśnie dokładnie taką budowę harmoniczną, dzieje się tutaj, jest bardzo intensywny. Mamy tutaj dużo emocji. Każdy, kto słyszy ten utwór, on się kojarzy z przygodą, tak? Przynajmniej mi. Ale myślę, że to jest pierwsze skojarzenie każdego, kto słyszy ten utwór, że ahoj przygodo, może tak, więc tym bardziej to pasuje tematycznie. Chciałem Wam pokazać, jak wygląda partytura tego utworu, co tutaj dokładnie się dzieje. Zacznijmy od tego, że dodałem bardzo krótkie intro, taki dżingiel, który jest wstępem. Dlaczego jest inaczej niż w oryginale? I tutaj chciałem się jeszcze zatrzymać. Dlaczego rzeczy są inaczej niż w oryginale? Mateusz, dlaczego dodajesz chór, jeżeli go nie ma w oryginale? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Bardzo dużo jest takich... Bardzo wiele osób zadaje takie pytanie przy każdej możliwej okazji. Dlaczego, jak jest ekranizacja książki, to w filmie jest inaczej niż w książce i tak dalej, i tak dalej. No właśnie dlatego, że różne formy wyrazu posługują się trochę innymi narzędziami. Czym innym jest muzyka w grze komputerowej, która nie ma początku, nie ma końca, wszystko jest płynne. Utwory przechodzą z jednego na drugiego. Czym innym jest wersja koncertowa, gdzie utwory zaczynają się w konkretnym miejscu, kończą się w konkretnym miejscu. Potem są brawa i potem jest kolejny utwór, tak? Trzeba je ułożyć w konkretnej kolejności. Czasami trzeba zrobić przejście z jednego do drugiego. Więc dlatego po prostu aranżacje nie są w 100% wierne oryginałowi. Tak? Trzeba napisać ten utwór na konkretnych ludzi, na konkretny skład. Mamy do dyspozycji na przykład tyle i tyle osób. Nie da się zrobić tego inaczej. Albo da się zrobić inaczej, ale po prostu postanowiliśmy, że to jest nasz wybór, tak? Więc tutaj jest dodany krótki wstęp, który jest w zasadzie takim dżinglem opartym na tym głównym motywie, na głównej melodii. I jeśli chodzi o instrumenty, które tutaj mamy, no, mamy orkiestrę smyczkową w całości i instrumenty takie można powiedzieć koncertujące, to znaczy każdy ma swoją partię solową w którymś momencie. Mamy flet piccolo, akordeon, gitarę i skrzypce solowe. Po intrze mamy wprowadzenie kolejnych instrumentów solowych, tak? Mamy kolejne motywy, są grane przez... Dlaczego akurat takie są wybrane instrumenty? Chodzi o to, że każdy
ma zupełnie inną barwę, zupełnie inaczej brzmi, ma też inną skalę, to znaczy gra w innych rejestrach, w innych częstotliwościach. One wszystkie się dość ładnie ze sobą komponują. Flet piccolo, zwłaszcza flet piccolo, skrzypce, to jest bardzo ładny duet. Gitara nam tutaj robi często takie po prostu arpeggia, wypełnienia harmoniczne, ale później również ma swoje partie solowe. No i akordeon. Akordeon tak tutaj jest dość charakterystyczny w tym utworze. On się pojawia również w kolejnej frazie. Mamy tutaj, jak widzicie, orkiestra smyczkowa gra tutaj bardzo delikatnie, tworzy tylko takie piony harmoniczne, natomiast tutaj całe mięsko się dzieje wśród tych instrumentów solowych. To oczywiście się za chwilę zmieni, ponieważ robimy gradację dynamiczną, tak? To znaczy pojawia się coraz więcej, faktura się coraz bardziej zagęszcza, po to, żeby uzyskać ten efekt budowania napięcia przez cały czas. I właśnie mamy tutaj orkiestra smyczkowa w całości rozpoczyna takie płynięcie, to znaczy jak tutaj widzicie w nutkach, oni grają równe wartości, ale cały czas zmienia się dynamika, faluje z mezzo piano do fortissimo, to znaczy dość, brzmi to mniej więcej tak, może po prostu to zagramy. I dzięki temu właśnie mamy ten efekt takiego, że to cały czas się tak buja, płynie. I to jest właśnie ten efekt, który chcieliśmy osiągnąć w końcu. Jest to piosenka o wodzie, tak? Po tym fragmencie, w którym jest już również tutaj orkiestra smyczkowa gra również melodię, ta fraza się pojawia, przewija się przez całą fakturę, przez wszystkie kolejne sekcje się przewija melodia główna. Przechodzimy do następnej części, w której partię solistyczną ma flet piccolo. Jest ona dość wymagająca dla wykonawcy. No i taki jest też zamysł, że każdy z instrumentów solowych pokazuje swoje umiejętności. Ten motyw się pojawia potem w kolejnych instrumentach. Mamy tutaj gitarę 12-strunową, tak została użyta w nagraniach. Na dodatek gitara 12-strunowa grająca w oktawach. Czyli łącznie mamy 3 oktawy, tak? Łącznie 3 oktawy gramy naraz i jednym palcem musimy naciskać podwójną strunę, więc jest to również wymagające dla wykonawcy. Mamy taką małą intersekcję, w której orkiestra się wyłącza, oprócz pierwszych skrzypiec, które tutaj jakby zdwajają skrzypce solowe. Przechodzimy do kolejnych części. Tutaj moim celem było jakby jeszcze bardziej zagęszczenie tej faktury, dodanie nowych takich wzorów rytmicznych, które jeszcze, żeby to płynięcie, żeby nie było jakby uzyskane dokładnie tym samym narzędziem, więc żeby utwór nie był po prostu nudny. Mamy tutaj mimo wszystko w zasadzie jeden motyw, który jest powtarzany przez wszystkie instrumenty, więc taką formę jest bardzo łatwo wyczerpać, jeżeli nic się nie zmienia kompletnie w utworze. Więc pojawiają się takie motywy rytmiczne, które się bardzo mieszają ze sobą w wszystkich instrumentach. To mniej więcej brzmi coś takiego. To jest partia jednego instrumentu, w tym czasie drugi instrument gra na przykład to samo, ale tercję wyżej. W momentach, kiedy jest już to najbardziej nabudowane, to te instrumenty się bardzo ze sobą wymieniają i grają w zasadzie różne dźwięki, które są bardzo blisko siebie i ten efekt w momencie, kiedy mamy różne, mimo że to brzmi dość, tak? Brzmi jak dysonans, brzmi jakby coś tutaj nie pasowało, tak? Ale przez to, że jest to tak ze sobą zblendowane, wymieszane w różnych instrumentach, to ten efekt jest taki bardzo gładki mimo wszystko, ale dalej mamy to takie zawirowanie, że coś tutaj się kotłuje jakby cały czas, jak fale spienione. O, to morskie alegorie tutaj świetnie działają. I w ten oto sposób dochodzimy do momentu kulminacyjnego w tym utworze. I co się pojawia na koniec? Mamy modulację. Modulacja, najlepsza na świecie, zawsze działa. Co to jest modulacja? Modulacja to jest taka sytuacja, w
której przenosimy cały utwór wyżej, tak żeby brzmiał wyżej. Jeżeli instrumenty grają wyżej, brzmią bardziej intensywniej, brzmią głośniej, mamy większy ładunek taki emocjonalny, większą energię, wszystko jest bardziej naprężone. To jest już związane z fizyką, po prostu wyższe dźwięki mocniej wibrują, mają większe częstotliwości, więc nasz mózg to odbiera po prostu jako coś bardziej intensywnego, bardziej naprężonego i właśnie taki i w ten sposób lądujemy w tonacji Fi-moll. Bardzo prostym sposobem, po prostu przechodzimy diatonicznie, nie ma to, że tutaj nie ma żadnej kadencji prowadzącej do tej modulacji, jest wejście w nową tonację i mamy flat piccolo, który tutaj wchodzi na bardzo wysokie dźwięki, zajmuje bardzo dużo miejsca w górnych częstotliwościach, dzięki temu po prostu tutaj już jest pełna energia, jakby już nie ma odwrotu. Jest tutaj dość gęsto, drugie skrzypce z altówkami grają takie właśnie pasaże. To brzmi mniej więcej tak. I tak dalej. Czyli mamy pełną energię, kontrabasy grają punktowany rytm, czyli już nie trzymają takich gładkich nut, tylko również jakby biorą udział w tej takiej maszynie, która już się tutaj nie zatrzyma. I dochodzimy do końcówki, gdzie unisono mamy takie przesunięcie rytmiczne, które jeżeli jest zagrane równo przez wszystkich, robi bardzo dobre wrażenie. A, tą modulację to ja wymyśliłem, tego nie ma w oryginale, to ja to wymyśliłem. W samej końcówce mamy właśnie to też, o czym mówiłem wcześniej, czyli takie kotłujące się pasaże, które teoretycznie sobą zgrzytają, ale dzięki temu, że są zblendowane w różnych instrumentach, w różnych rytmach troszkę, to wszystko to tak ładnie się ze sobą miksuje właśnie. Mamy 3 różne partie, pozwólcie, że wam po prostu to zagram. I na sam koniec, czyli to jak utwór już się wygasza, stawiłem taki trochę żart, ale nie wiem, czy ktokolwiek złapał, że to miał być w sumie trochę żart, bo ostatecznie brzmi to całkiem spoko. Jedynym instrumentem, który gra jakby nie ten dźwięk, co trzeba, jest altówka. Ale jeżeli nie jesteście muzykami, to pewnie nie znacie żadnego żartu o altówce, ale to już chyba nie jest śmieszne nawet. Może jeszcze tylko dopowiem, skąd w ogóle wziął się akordeon w naszych aranżacjach. Musicie wiedzieć, że wielu z członków Heroes Orkiestry to akordeoniści. Ja jestem akordeonistą, Mateusz Alberski również jest akordeonistą i wymieniamy się tym instrumentem, kiedy jest potrzeba. Mamy cały cykl utworów z Heroesków, tak, w których mamy akordeon na potrzeby właśnie koncertowe, bo występujemy też ze składem kameralnym, więc taka jest historia o to, że on się tam znajduje. No i wsio.